Co? Jak to włosy? Pokaż mi swój włos, a powiem ci, co jesz i jak żyjesz. Mity odnośnie włosów. Włosy są atrybutem atrakcyjności. To co panu takiego jest, że pan takie badania robi? Coś się dzieje nie w porządku z twoim organizmem. Dlaczego nam siwieje głowa, mówiąc wprost? Karmią się, można powiedzieć, błędami w naszym organizmie. W odpowiednim wieku też chcielibyśmy mieć super dużo energii. Włosy są bardziej skomplikowane niż nam się naprawdę wydaje. A mi się te włosy kruszą, one mi się puszczą, one mi się łamią. Skóra głowy to jest jak żyzna gleba do wzrostu kwiatka. Można się obłodzić też bez włosów, zupełnie. Gościem dzisiejszego odcinka jest Anna Mackoić, trycholog, biotechnolog, diagnosta obrazowy, założycielka Instytutu Trychologii w Warszawie oraz właścicielka marki Molecular Trichology z linią kosmetyków i suplementów diety przeznaczonych dla klientów salonów trychologicznych. Cześć, z tej strony Grzegorz Kusz, witaj na kanale. Dziś moim gościem jest Anna Mackoić. Cześć, witaj serdecznie. Witaj Aniu. Dziś temat, w którym czujesz się jak ryba w wodzie, jesteś ekspertką tematu włosa, tak można ogólnie powiedzieć. No i część naszych widzów może teraz brwi zrobić w ten sposób i myśleć sobie, co? Jak to włosy? No tak to. Temat zdrowia pojawia się na naszym kanale. Obiecaliśmy, że będziemy rozwijać te tematy, że nagrywamy o finansach, o zdrowiu i o relacjach. A włosy przecież są elementem zdrowia i dowiedziałem się tu w kuluarach od Ani, że dużo większym niż mi się wydaje. Ja myślałem, że włos to włos po prostu, a tutaj Ania już mi powiedziała tyle informacji, że myślę, że zaraz się mocno zdziwicie. Tak będzie, Aniu? Tak będzie, bo tak naprawdę niektórzy mówią, pokaż mi jak jesz, a powiem ci jak żyjesz. To ja mogę odwrócić to w drugą stronę, pokaż mi swój włos, a powiem ci co jesz i jak żyjesz. Także włosy są tematem, który można mówić i mówić. No i tak też będzie. Dzisiaj ten odcinek poświęcony w całości włosom. Ja specjalnie nie poszedłem do fryzjera, żeby troszkę mi więcej urosło. Żeby nie być taki, wiesz, piłkarski jeżyk, żeby mieć jednak trochę włosów, żeby widziała, w jakim one są stanie. Tak oczywiście pół żartem, pół serio. Ja na początek może zanim pytania bardziej szczegółowe i takie specjalistyczne, żebyśmy poszli w temat, chciałem cię zapytać, czy ty w ogóle widzisz, że jednak faceci bardziej się interesują tym tematem, bo kiedyś ja, wiesz, 10, 15, 20 lat temu, bo już też parę tych lat mam swoich lat mam, zdawało mi się, że faceci w ogóle się nie interesowali. Myśmy nawet żartowali, że facet pod prysznicem to ma po prostu jeden żel do wszystkiego, nawet do włosów. Dzisiaj wydaje mi się, że ten rynek się rozwija i nie tylko kobiety się tym tematem interesują, jak zawsze, bo się zawsze interesował, ale faceci też tematem zaczynają się interesować, no bo przecież te problemy widać gołym okiem. Tak, statystycznie mogłabym to powiedzieć, że to jest pół na pół. 50% osób, które odwiedzają gabinety trychologiczne to są kobiety i 50% to są mężczyźni. Więc i jedna i druga płeć bardzo mocno chce dbać o włosy. No nie zapominajmy o tym, że włosy są atrybutem atrakcyjności. Więc tak naprawdę wyznacznikiem też naszego stanu zdrowia. Jak wyglądamy dobrze, jak mamy dobre włosy, mamy dobrą ich jakość, no to każdy patrzy inaczej na tą osobę. Ja zapytałem przed nagraniem, jak byś oceniła kondycję moich włosów. No bo nie ukrywam, gdzieś tam na górze, końcówka góry tył, mam tak zwanego Zidana, nie tak mocnego jak nasz piłkarz francuski, ale gdzieś tam się przerzedziło. Może na zdjęciu to pokażę, nie mam z tym problemu, więc będziecie widzieć, jaki to jest poziom. I Ania mi powiedziała, nie, to tak się nie da, potrzebujemy takiego mikroskopu, żeby właśnie zobaczyć, w jakim one są stanie, no i co zobaczymy. No to pytanie moje, co my byśmy wyczytali, gdybym ja pod taki mikroskop, czy się położył, czy te swoje włosy oddał do takiej analizy, co ty byś mogła mi powiedzieć, widząc moje włosy, że co ja robię w życiu, co ja jem, czy coś więcej? Tak, no pierwszym takim aspektem, który pojawia się, gdy mamy problem z włosami, no to jest trichoskopia, czyli właśnie takie badanie mikroskopowe, analiza włosa, badamy ich gęstość, grubość, jakość cebulki, kondycję skóry, ale też zaglądamy, w cudzysłowie mówiąc, poprzez wyniki badań laboratoryjnych do wnętrza organizmu, czyli analizujemy sobie te wszystkie wyniki, ponieważ pamiętajmy o tym, że włosy są wyznacznikiem takiej równowagi w naszym organizmie. Jeżeli coś się zaczyna dziać, to włosy jako pierwsze komunikują: halo, ja do ciebie mówię, coś się dzieje nie w porządku z twoim organizmem. I wypadają jako pierwsze, a niestety jedzą i rosną jako ostatnie. Czyli wszystkie narządy w organizmie usatysfakcjonowane, wszystkie parametry na perfekcyjnym poziomie, dopiero wtedy mamy dobrą jakość włosów. Jeśli coś po drodze poszło nie tak, no to niestety, ale te włosy dobrze wyglądać nie będą. Inwestycja w zdrowie jest najważniejsza.
W dzisiejszych czasach inwestycja we własne zdrowie ma kluczowe znaczenie w utrzymaniu wysokiej jakości życia. Ogrom stresów, życie w wiecznym deadline'ie, brak odpowiedniej ilości snu i mała aktywność fizyczna powodują nieustanne poczucie przemęczenia i nieraz brak satysfakcji z odnoszonych sukcesów. Warto uświadomić sobie, że plan naprawy własnego zdrowia to inwestycja długoterminowa, rozłożona w czasie. Początkowo efekty wprowadzania zdrowych nawyków mogą być ukryte, gdyż miarą jest nie tylko nasze samopoczucie, ale też wyniki badań naszego organizmu. Podejmij trud zadbania o własne zdrowie, bądź cierpliwy, a korzyści w postaci efektywniejszych działań w pracy, lepszego podejmowania decyzji i po prostu poprawy jakości życia z pewnością z czasem się pojawią. Że to było ciekawe, co powiedziałeś, że włosy jedzą jako ostatnie. Może byśmy o tym nawet nie pomyśleli w ten sposób. Ja to powiem może za siebie, no bo nie będę odpowiadał za innych facetów, skoro stwierdziłaś parę minut temu, że połowa twoich pacjentów, klientów to są faceci, więc ja może przeszacowałem źle, zbyt mało uznałem, że tych facetów jest, więc ja powiem za siebie, że wydaje mi się, że ja w ogóle o te włosy nie dbałem. O cały organizm wydaje mi się, że dbałem. Robiłem badania krwi przez lata. Nawet pamiętam, jak byłem w laboratorium, to pani pytała, co panu jest? Dlaczego pan robi taką listę badań krwi, która miała tam 4 strony i płaciłem za to 1000 zł i pani była w szoku. To co panu takiego jest, że pan takie badania robi? A ja mówię, nic. I ja już to mówiłem, ale to warto powiedzieć, że ona była bardzo zdziwiona i powiedziała, nie mam tu takich ludzi, którzy przychodzą się badać, tak jak robi się przegląd samochodu i płacą za to na przykład raz na rok, czy raz na choćby 2 lata, te 1000 zł i robią te badania. Więc i wydawało mi się, że ja się dobrze prowadzę, mówiąc tak wprost, a tu nagle właśnie pojawia się takie przerzedzenie. No i teraz pytanie takie na podstawie mojej osoby. Czy ja coś mogę zrobić teraz? Czy to już jest za późno? To, że one zaczęły wypadać, to znaczy, że coś zaniedbałem po drodze, że ta profilaktyka powinna być wcześniej. No myślę, że wielu jest takich ludzi, którzy mówią, kurde, ale ja już łysieję, to już jest za późno, czy może nie jest za późno? Wiesz, to jest bardzo trudne pytanie tak naprawdę, żeby odpowiedzieć bez dokładnej analizy, ale spróbuję sprostać troszeczkę w inną stronę. Spójrz na wyniki trochę inaczej. To, co powiedziałam, że włosy muszą mieć parametry w wynikach perfekcyjne, czyli przykład. Weźmiemy sobie naszą najbardziej popularną, kolokwialną witaminę D3. Tam jest napisane, że poziom optymalny to jest 30-50 jednostek. I jeżeli w organizmie. Tak, w organizmie. Jeżeli masz 30 jednostek, to wszyscy mówią, wszystko z tobą w porządku i super. Okej, w porządku. Wstajesz z rana, budzisz się, chodzisz, funkcjonujesz, ale czy tej witaminy D3 wystarczyło na włosy? Absolutnie nie. Żeby jej wystarczyło chociaż minimum na włosy, to musisz się zbliżyć do górnej granicy, czyli musisz osiągnąć te optimum w okolicach 50. Górna granica jest zdecydowanie wyższa, ale te optimum, które jest takie dobre dla włosów, to jest właśnie 50, czyli 30 jednostek nie jest dla ciebie wystarczające. Tak samo jak przykład ferytyny. Wszyscy mówią, że najważniejsze zbadać morfologię i żelazo, żeby zobaczyć, jak twój organizm funkcjonuje i to jest taka podstawa must have. Okej, taka podstawa, żeby funkcjonować. Żeby wstać, pójść do pracy, zjeść obiad, ugotować obiad, gdzieś jeszcze wyjść, ale nie podstawa do tego, żeby funkcjonować na poziomie ekstremalnie dobrym. Tak jak w kuluarach rozmawialiśmy, że w odpowiednim wieku też chcielibyśmy mieć super dużo energii i to właśnie na przykład za nią odpowiada ferytyna i nikt jej nie bada, a nawet jak już ją zbada, to na przykład granice referencyjne ferytyny najczęściej w laboratoriach określone są między 13 a 150. Czyli jeżeli masz 17, 20 jednostek, to wszyscy mówią, no super, wynik, brawo, gratuluję. Duży rozstrzał, nie? Tak, ale dla włosów potrzebujesz minimum 70, więc te włosy nie będą dobrze rosły. To nie znaczy, że się zaniedbałeś, jeżeli masz niski wynik, bo dalej funkcjonujesz, chodzisz, masz się dobrze. No ale jeżeli oczekujesz, że włosy będą bardzo ładne, błyszczące, nie będą się kruszyć, nie będą wypadać, no to nie możesz być przy dolnej granicy, więc te minimalne parametry też muszą być zdecydowanie podniesione. I bardzo często jest tak, że ja słyszę od osób, ale ja mam super wyniki, ale naprawdę, ja się dobrze prowadzę. Zaglądam w te wyniki i mówię to, wszystko do poprawy. Tak więc... Okej, czyli jesteś takim trenerem wyników, analizatorem wyników, które nam się wydają, że są dobre. Ja też kiedyś słyszałem taką podpowiedź, taką ocenę sytuacji właśnie, że część osób robi sobie te wyniki krwi, wyniki badań i mówi, ja to robię, ale jeszcze trzeba umieć to czytać, weryfikować i też myślę, że jakoś odpowiednio później zastanowić się, no i co ja teraz z tymi wynikami mam zrobić, bo też byłem kiedyś na 2 spotkaniach i widziałem, że 2 lekarzy i każdy mówił co innego na temat tych samych wyników, więc stwierdziłem, okej, w
takim razie coś jeszcze muszę się dowiedzieć. Ja tej wiedzy takiej nie mam odnośnie czytania wyników badań, no ale na przykład chciałbym się odnieść do tej witaminy D3. To są dosyć niskie wyniki, poziomy witaminy D3, które często nam mówią w laboratoriach, że te 30, między 30 a 50. No ja zdecydowanie mam więcej. W tym momencie mam powyżej 100. Teraz też byłem na urlopie w słońcu przez tydzień, więc myślę, że jest, synteza D3, myślę, że jest jeszcze tego więcej. No okej. Jakby co ja, bo wróćmy do tego mojego przykładu, bo to jest myślę, że ciekawe nie tylko dla mnie, ale widzą mnie ludzie, więc mówią, wygląda Grzegorz na zdrowego, włosy ma, no nie jest łysy, to co ja mógłbym zrobić dzisiaj, czy jeszcze coś bym mógł zrobić, zmieniając swój tryb życia i co poza na przykład wynikami badań jeszcze bardzo wpływa na to, jak organizm działa i potem jak finalnie te włosy na końcu wyglądają albo nie wyglądają. Czy są jakieś takie... No często mówimy jest takich 5 czy takie 3 najważniejsze. Musisz zadbać o sen, o dietę, o stres. No truizmy ktoś by powiedział, ale można powiedzieć ale czy ty to robisz? Czy zacząłeś od tych 3? Czy podobnie jest w kwestii włosów, czy jednak jest to bardziej skomplikowane? Ja myślę, że włosy są bardziej skomplikowane niż nam się naprawdę wydaje. Spójrzmy z innego punktu widzenia. Tak jak powiedziałam, włosy odpowiadają na wszystko. Między innymi na dietę. Odpowiadają też na przykład na stres. No ale ktoś powiedział, stres, wszyscy mamy dzisiaj stres. Ale popatrzmy na to tak dokładniej. Kortyzol. Wszyscy wiedzą, kortyzol, hormon stresu, więc wydzielamy go dużo, jak się stresujemy, jak mamy sytuacje stresowe. Ale kortyzol też na przykład produkujemy przy intensywnym wysiłku fizycznym. Jeżeli ktoś trenuje bardzo regularnie, no to w porządku. Jest jego organizm nauczony, że robimy to 2 razy w tygodniu, 3 razy w tygodniu, 40 minut, godzinę, w zależności od tego, kto co tam wykonuje, jakie ćwiczenia. I ten organizm wie, że wtorki, czwartki idę na siłownię, idę pobiegać, robię to i on się do tego przyzwyczaja. W momencie, gdy na przykład mamy takie zrywy, początek roku, biorę się za siebie. Wiosna, biorę się za siebie, forma na lato. Takie zrywy powodują skoki kortyzolu. A skoki kortyzolu są okropne dla włosów i powodują łysienie telogenowe. Więc jakie to jest? Łysienie telogenowe. A jakie to jest? Telogenowe to tak można kolokwialnie określić, że wyciągam garściami. To jest takie najbardziej zrozumiałe, popularne. Bo nazwa mi nic nie mówiła, a takie wyciąganie garściami? Wyciągam garściami. To jest takie, że pociągam i ciągle wszędzie je widzę. Czeszę szczotką, je widzę, na poduszce je widzę, w wannie je widzę, na ubraniu są, na płaszczu są, na szaliku są, wszędzie są. To jest wypadanie telogenowe, które jest bardzo agresywne i ono jest w wyniku jakiegoś czynnika. Na przykład właśnie kortyzolu. Albo na przykład diety. Dieta diecie jest nierówna. Oczywiście są różne diety i różne powody tych diet są. Może to być dieta na przykład restrykcyjna, odchudzająca, która odchudza w pierwszym stopniu włosy, a dopiero potem nasze ciało. Może to być dieta, która jest na przykład niezbilansowana, bo komuś się wydaje, że jest na diecie wegańskiej czy wegetariańskiej. One są takie dobre i takie zdrowe, ale już w tej diecie nie ma witamin chociażby z grupy B, szczególnie B12, a ona jest szalenie istotna, jeżeli chodzi o jakość włosów. I potem taka osoba przychodzi i mówi, ja jestem na bardzo dobrej diecie i ja jem tylko takie zdrowe rzeczy, a mi się te włosy kruszą, one mi się puszczą, one mi się łamią, w ogóle schudły mi strasznie. Bo nie ma witamin z grupy B, a szczególnie B12, która odpowiada za tą elastyczność, jakość, połysk, kondycję tych włosów. Więc każda dieta, która jest zastosowana, musi być zastosowana bardzo, bardzo rozsądnie. I też nadmienię, że na przykład dieta wegetariańska, to nie są tylko frytki z popularnych fast foodów, bo wydaje się, że to też przecież tylko roślinki, ale dieta musi być mocno zbilansowana. Jeżeli nie jesteśmy w stanie czegoś uzupełnić, to musimy to wysuplementować. Są też diety, które są rekomendowane w wyniku na przykład naszych chorób ogólnoustrojowych. Ktoś nie może spożywać glutenu, ktoś musi ograniczyć na przykład indeks glikemiczny w zależności od potrzeb zdrowotnych. Takie diety też muszą być zbilansowane, bo jeżeli nie, to pierwsze, co będziemy widzieć po takiej diecie, już nawet po 2-3 tygodniach, to wypadanie włosów. Czasami jest tak, że taki epizod wypadania włosów pojawia się dopiero po 3-4 miesiącach od zastosowanej diety, albo po bardzo restrykcyjnych postach, na przykład 2-tygodniowych oczyszczaniach organizmu. Po 3-4 miesiącach taka osoba mówi: Pani Aniu, bo tak mi wypadają potwornie włosy. No i ja w tym momencie pytam się, a może coś w diecie? I tak, nie, w diecie wszystko super. I już zapominamy, że 3-4 miesiące temu mieliśmy 2-tygodniowy post, który spowodował spustoszenie w naszym organizmie. Więc włosy, wracając do twojego pierwotnego pytania, są odpowiedzią na praktycznie wszystkie czynniki, które my wykonujemy. Popatrz, od wysiłku fizycznego, poprzez to, co jemy, poprzez to, jak funkcjonujemy, nawet na przykład idzie okres nasłonecznienia. Byłeś na wakacjach, nosiłeś kapelusz? Nie.
No właśnie, promieniowanie UV powoduje stres oksydacyjny w mieszku włosowym, czyli kolokwialnie mówiąc, tak żartem troszeczkę, twoje mieszki się zestresowały w wyniku słońca, pomimo że wszyscy je kochamy i uwielbiamy D3, które jest syntezowane właśnie z promieniowania słonecznego. Natomiast stres oksydacyjny wywołuje wolne rodniki w mieszku włosowym, a wolne rodniki powodują wypadanie, wracam do punktu wyjścia, telogenowe, czyli wypadanie po okresie wakacyjnym, tak zwane sezonowe, bardzo często jest sprowokowane znowu naszym błędem. Powinienem się spodziewać, że zaczną mi wypadać garściami włosy. Nie no, siedziałem oczywiście pod jakimś tam parasolem, ale słoneczka nie unikałem. No i czuję, że ono mi służy, ale tej informacji takiej nie wiedziałem, że też oczywiście zbyt duże nasłonecznienie bez jakiegoś tam cienia, no bo to są osoby, które widać, że dosłownie smażą się jak frytki w tym słońcu największym przez kilka godzin. Było też kilku takich, bym powiedział, nawet pacjentów przy basenie, którzy dosłownie każdego dnia i oni mieli kolor całego ciała, łącznie z głową w kolorze robotnika budowlanego w lato, który kładzie asfalt, czyli to był ten kolor i oni dalej się smażyli, więc tu oczywiście wydaje, że wszędzie jest potrzebny umiar i rozsądek, bo mówimy często, że ani nic nie jest lekiem, nic nie jest trucizną, tylko dawka sprawia, czy to jest lek, czy to jest trucizna. Myślę, że tu jest podobnie, bo przecież słońce może zabić, ale też myślę, że daje życie, no bo tak to jest. Świetne samopoczucie przecież, dużo witaminy D3, ale też pamiętajmy o tym, że wpojono nam taką profilaktykę, że powinniśmy się cali wysmarować kremem i jak najbardziej, jeżeli korzystamy z tej intensywnej kąpieli słonecznej, to jest okej. Tak samo powinniśmy posmarować też głowę. Ona nie jest wyjątkiem w naszym ciele, nie jest odrębną częścią, odrębnym parametrem. Tam też jest skóra, tam też są włosy. Pewnie zadasz mi zaraz pytanie, ale jak mam się nasmarować tym kremem? No ja tutaj bym z mojego doświadczenia i z doświadczenia ludzi, z którymi gdzieś tam rozmawiam i testów takich, tu też bym powiedział o rozsądku. Ja przez cały tydzień nie posmarowałem się w ogóle żadnym kremem, żadnym olejkiem, niczym. Z drugiej oczywiście strony nie siedziałem 2 godziny, 3 godziny w tym największym słońcu na Majorce. Wiadomo, jest zupełnie inne słońce niż w Polsce. No ale chyba widać, że ani nie jestem spalony, ani nie schodzi mi skóra, nie boli mnie, nie miałem żadnego oparzenia. To też oczywiście to, co często mówi Sebastian Kielichowski, jest kwestia nasłonecznienia w ciągu roku wcześniej. Jeśli ktoś wychodzi z biura i 364 dni w roku siedział w biurze zamkniętym pod światłem niebieskim i pracował w korporacji, a później 1 dzień w roku i jedzie na wakacje nagle na ten tydzień i dopiero jest pierwszy raz w roku na słońcu, to będzie duży problem. Ja jednak uwielbiam słońce, jak tylko jest, wychodzę z rana do słońca, na wieczór też gdzieś to ciało staram się nasłoneczniać, więc myślę, że to też jest jeden z elementów, który przyzwyczajenie, więc to też ważne, żebyście w takich tematach wrócili do odcinków z Sebastianem, on to bardzo dokładnie opisywał, żebyśmy tutaj nie łapali się za słówka, że to nie, a to tak, no bo to nie jest nigdy zero-jedynkowe. Bardzo ważny temat, o którym mówisz. Akurat ja go nie stosuję żadnych kremów ze względu na to, że ja cały rok się przygotowuję do tego, żeby na takiej Majorce przez tydzień później sobie po prostu korzystać z tego słońca, no bo u nas go nie ma. U nas go po prostu nie ma, więc ja jestem spragniony, co znowu nie zmienia faktu, że nie siedzę 3 godziny w największym słońcu, bo wiem, że mogłoby to też mieć swoje konsekwencje. Mieć jakieś gorsze konsekwencje, więc robię przerwy i myślę, że ten efekt jest ładny. Ja z kolei jestem właśnie zwolennikiem filtrów i tak jak powiedziałam, oprócz tego, że smaruję całe ciało, to też stosuję filtry na skórę głowy i na łodygę i na włosy. A są jakieś specjalne na włosy? Są takie, filtr jak filtr, taki sam jak na całe ciało, natomiast one mają specjalną formę. Są w takim sprayu, mogą być w takim giełce do spryskania, bardzo łatwe w użyciu. Z tego względu właśnie, żeby nie pojawiały się te wolne rodniki w mieszku włosowym, dbam o swoje włosy. I też z tego względu, że promieniowanie słoneczne, szczególnie przy długich włosach, powoduje utlenienie melaniny w łodydze. Niektóre kobiety to kochają, bo mówią przepiękne refleksy po wakacjach. Czyli co, kolor się zmienia? Kolor się zmienia, robią się takie lekkie blond troszeczkę, takie pasemka, no bardzo ładnie to wygląda. Natomiast jeżeli byśmy zajrzeli już biochemicznie do struktury tego włosa wtedy, to dzieje się tam absolutny Armagedon. No i niestety takie włosy są strasznie zniszczone i bardzo ciężko je zrekonstruować. Nawet można powiedzieć, że czasami jest to wręcz niemożliwe. Więc jeżeli chcemy, żeby te długie włosy, które są narażone na wiele czynników, miały dobrą kondycję też po wakacjach, to te filtry muszą się pojawić tak czy inaczej. Nawet jeżeli siedzisz 3 godziny pod parasolem, a nie na słońcu, ale jednak trochę spacerujesz i te promieniowanie na tą łodygę i na skórę głowy pada, więc jak chcesz się cieszyć długimi, pięknymi włosami, to polecam chronić. Albo kapelusz. Sporo tych informacji. Ania mi powiedziała przed nagraniem, że nawet nie ma takiego
uniwersalnego zbioru zasad, który mogliśmy zastosować konkretnie dla ciebie, Dokładnie. dla mnie, dla Pauliny, dla Kamila, dla każdej osoby, która tego słucha, bo każdy jest innym człowiekiem i każdego ciało inaczej reaguje. Te włosy są, można powiedzieć, inne. Gdybyśmy 100 pewnie przykładów próbek włosa zbadali, to co, będzie 100 różnych wyników i 100 różnych analiz tego wszystkiego? Tak to faktycznie? Absolutnie tak to będzie wyglądało. Ja myślę, że nawet jak badamy sobie włosy w porach roku, to one będą się też inaczej zachowywały, no bo mamy inne warunki atmosferyczne, więc też zdarza mi się czasami usłyszeć informację, że wie Państwo, ten szampon był dla mnie taki super, a teraz nagle on już jest beznadziejny. Co się wydarzyło? No na przykład to, że zimą generalnie gruczoły łojowe zachowują się inaczej niż latem. No, mamy stałą temperaturę, jesteśmy stało cieplni, będziemy ją utrzymywać za każdym razem taką samą, więc gruczoł łojowy albo będzie pracował intensywniej, albo mniej intensywnie, w zależności od tego też jak się ubieramy, jak funkcjonujemy. Zimą na przykład założenie czapki syntetycznej spowoduje, że gruczoły łojowe będą pracowały szybciej. Natomiast jeżeli założymy czapkę bawełnianą, no to nie będziemy się pocić, więc będą pracowały regularnie. Nadmierny łojotok będzie powodował wypadanie włosów, więc trzeba dobrać wtedy odpowiedni szampon do sezonu zimowego czy do sezonu letniego. Także tych aspektów jest bardzo dużo, nawet w okolicach jednej osoby, nie tylko 100 osób. Wow, tych informacji jest coraz więcej. Już myślałem, że zastanawiam się, jaką czapkę noszę zimą, że będę musiał w sklepie pewnie sprawdzać nawet skład tej czapki. No, tak sobie znowu wspomniałem, że pod prysznicem u faceta najczęściej, nie zawsze, ale najczęściej stoi ta jedna butelka. Pewnie wielu naszych widzów zastanowi się, kurczę, czy ja mam szampon, czy myję tylko żelem, czy podkradam żonie. Jest to ciekawe. Powiedz mi, Aniu, czy są jakieś mity odnośnie włosów, odnośnie tego w ogóle, co na przykład wpoiła nam, no nie wiem, koleżanka w szkole, w pracy, gdzieś słyszymy kogoś, słuchamy i mówimy tak. No i my się nawet nie zastanawialiśmy, nie mieliśmy możliwości sprawdzić, nie czytaliśmy nigdy żadnej książki, nie byliśmy na żadnych warsztatach, nie oglądaliśmy może nawet takiego filmu w kwestii włosów. No i po prostu tak nam powiedziała babcia, tak nam powiedziała mama, tak nam powiedziała koleżanka, przyjaciółka, no i my tak robimy, a się okazuje, że źle robimy. Przykład przecież tego mięsa, które było obcinane z dwóch stron. Dlaczego? No bo tak mama robiła. Dlaczego tak mama robiła? Bo tak robiła babcia. Dlaczego tak robiła babcia? No bo babcia miała za mały garnek. I często my się nie zastanawiamy, tylko robimy z automatu. Czy w kwestii włosów też robimy pewne rzeczy z automatu, a one są do poprawy? Dla wszystkich myślę, że to jest podpowiedź. Czy takie rzeczy zauważasz? Ja myślę, że takich rzeczy tak naprawdę można byłoby wysypać jak z rękawa, tych mitów i różnych przesądów, które się pojawiają, ale takim pierwszym, najczęstszym, że tak powiem, i takim chyba, który każdy z nas może się zastanowić, czy ja faktycznie tak robię, to jest jak często myję głowę i jak to robię. No, to jest taka podstawowa czynność, jakoś prawidłowo, prawda? Ile powinniśmy? Powinniśmy myć głowę tak często, jak ona tego wymaga. Czyli jeżeli komuś się bardzo mocno przetłuszcza głowa, to powinien ją umyć codziennie i dobrać do tego odpowiedni szampon do codziennego mycia. Jeżeli komuś się mniej przetłuszcza, no to może myć głowę co drugi dzień i dobiera do tego szampon też do odpowiedniej częstotliwości mycia. Szampon dobieramy zawsze do skóry głowy i myjemy głowę 2 razy. Czyli myjemy, spłukujemy, myjemy, spłukujemy. Tą czynność powtarzamy. No widzisz, tą czynność powtarzamy zawsze 2 razy. To jest troszeczkę tak jak kolokwialnie mówiąc jak z praniem. Pranie wstępne i pranie właściwe. Czyli pierwsze mycie, oczyszczenie z łojotoku i wszystkich czynników, które na nas opadają w atmosferycznych i różnego rodzaju alergenów. Oczywiście plus do tego środki stylizacyjne też, które często używamy. A drugie mycie to jest te mycie takie już właściwe, które faktycznie odpowiada za dobrą kondycję naszej skóry głowy. Szampon, tak jak wspomniałam, dobieramy do skóry głowy. I wyobraź sobie, że skóra głowy to jest jak żyzna gleba do wzrostu kwiatka. Dlatego musisz o nią ekstremalnie dobrze dbać, bo jeżeli będziesz miał dobrą kondycję skóry głowy, to dopiero ona wtedy jest w stanie dać ci dobrego włosa. Więc raczej zachęcam cię do mycia szamponem, a nie 3 w 1 albo all in one. Ja sobie pożyczam czasami szampon, ale nie tak serio stoi tam jakiś szampon mój na pewno. To ja jeszcze dopytam, bo kwestia tego mycia podwójnego, czyli tak jak mówisz, takie wstępne plus mycie prawidłowe, to mnie zaciekawiło, będę testował dzisiaj. Nie nagram tego, nie, ale będę testował. To pytanie, czy jak sobie ten szampon tam nakładam, myję sobie, to ja mam jakoś go zostawić na chwilę, on ma tam popracować, jak WD-40 na rdze, czy nie, czy po prostu mogę spłukiwać od razu, czy to ma znaczenie, czy nie ma. W zależności od rekomendacji producenta, bo tak naprawdę jak wejdziesz do drogerii i zobaczysz, ile jest produktów różnych i ile jest szamponów. Za dużo. To każdy tak naprawdę napisze co innego. I w zależności od tego, co my w składzie tego szamponu posiadamy, co producent tam upakował, no to taka jest rekomendacja. Są produkty, które muszą faktycznie trochę, kolokwialnie mówiąc, poleżakować na tej głowie, więc powinniśmy zostawić przynajmniej tą pianę
zastosowane na głowie na kilka minut, natomiast są też takie, które aktywują się bardzo szybko i można po prostu umyć głowę i spłukać i będzie okej. Okej, dobra, no to mnie ciekawi. To wróćmy jeszcze do mitów, bo mówiliśmy o tym myciu włosów. Powiedziałeś, że mogłabyś sypać z rękawa, no to wysyp nam jeszcze troszkę, jeśli jest tak dużo. Nie wiadomo, że dzisiaj nie pojawią się wszystkie, ale choćby jeszcze 2-3, które możemy praktykować i sprawdzić sobie dzisiaj po obejrzeniu tego odcinka, pójść pod prysznic, zobaczymy jak to się będzie zachowywać wszystko. Podoba mi się ta metafora tej żyznej gleby, a my sporo nagrywamy też o zdrowiu, o zdrowym jedzeniu, o świadomym wybieraniu rolników, którzy dbają też i też dbają o tą glebę, no bo przecież dzisiaj gleba jest tak wyjałowiona przez, no trzeba to powiedzieć, przez po prostu chciwość, zyski wielu korporacji, nie tylko korporacji, ale też wielu rolników, którzy chcieli jak najwięcej. No i też ta gleba po prostu nie odpoczęła i dzisiaj już nie rodzi tak, jak mogłaby. Więc podobało mi się porównanie do ziemi, do gleby. To proszę o kolejne mity. Podam też na przykład taką informację odnośnie stosowania szamponów, rodzajów szamponów. Co się znajduje w szamponie jako składnik. Bardzo często niektórzy mówią, szampon to szampon, tylko i po prostu i zwyczajnie. To też nie jest do końca tak. Jeżeli ktoś mówi, że ma przetłuszczającą się skórę głowy i myje ją co 3-4 dni, to znaczy, że to nie jest przetłuszczająca się skóra głowy. Przetłuszczająca się skóra głowy to jest taka głowa, którą trzeba umyć 2 razy. I wtedy należy zajrzeć też do organizmu, kolokwialnie mówiąc oczywiście zajrzeć, co się w tym organizmie dzieje, bo nadmierna produkcja łojotoku też z czegoś wynika. Więc warto sprawdzić na przykład, jak funkcjonuje mój cholesterol, jak funkcjonuje moja gospodarka cukrowa, bo to jest jakaś pobudka, która powoduje, że gruczoły łojowe czy potowe pracują intensywniej. I jeżeli też mówimy na przykład o keratozach, czyli takich elementach złuszczania się skóry głowy, nazywanych pospolicie łupieżem, to nie wszystko białe, co się z głowy wysypie, to jest łupież. Bardzo często zdarza się tak, że osoby z problemami łupieżowymi mówią: Pani Aniu, ja już wszystko przetestowałam, ja już wszystko sprawdziłam, ja już wszystkie drogeryjne szampony na rynku, które były możliwe i nawet te profesjonalne i od fryzjera przetestowałam i nic nie działa. Bo może to wcale nie jest łupież, może to nie jest po prostu błąd pielęgnacyjny, tylko może jest to na przykład łuszczyca albo łojotokowe zapalenie skóry. I też jeżeli mówimy już o takich chorobach typowo autoimmunologicznych, idziemy w tym kierunku, to też wymaga to ekstremum pielęgnacji skóry głowy i ekstremum pielęgnacji organizmu. Ponieważ choroby autoimmunologiczne karmią się, można powiedzieć, błędami w naszym organizmie. Więc nie da się uregulować do końca w 100% kondycji skóry głowy, dopóki nie będziemy mieli dobrej kondycji organizmu. Znowu wrócę do takich trywialnych rzeczy typu dobrze się wyśpij, zadbaj o poziom swojej witaminy D3. No przecież to jest kondycja naszej skóry. Wracam do punktu gleby, czyli bez kondycji dobrej gleby nie będziesz mieć dobrych włosów. Nie będziesz mieć dobrych włosów, jak masz łuszczycę, czy jak masz łojotokowe zapalenie skóry. Tam jest stan zapalny, tam się toczy stan zapalny. W stanie zapalnym nigdy włosy dobrze trzymać się nie będą. To tak jak pójść do pracy z anginą. No będziesz siedział przy tym biurku i faktycznie będziesz tą obecność odhaczał, ale twoja wydajność będzie zerowa. Tak samo potencjał tych włosów do wzrostu będzie zerowy, więc jeżeli ktoś myśli, że tylko i wyłącznie można zwalczyć wszystko samym produktem zewnętrznym, to też tak nie do końca to jest. Włosy, tak jak wspomniałam wcześniej, są odpowiedzią, są szlakiem komunikacji z naszym organizmem. One próbują nam wskazać kierunek, co się dzieje w naszym organizmie. Okej, Aniu, tych mitów faktycznie jest dużo. Chciałem jeszcze nawiązać do jednego tematu. Ja zauważyłem, wydaje mi się, że nie ja jeden, że w ogóle ludzie na świecie biorą coraz więcej leków. Ostatnio ktoś się mnie pytał, jak ja śpię. Ja powiedziałem, że super. I dostałem takie pytanie dodatkowe, ale z lekami czy bez? Nie do końca zrozumiałem to pytanie. Okazało się, że ktoś pyta, czy ja tak dobrze śpię, czy biorę leki nasenne. Bardzo się zdziwiłem już wtedy, bo się okazało, że ta osoba uznała, że co, ty nie bierzesz? I dzisiaj jest taki właśnie trochę szalony świat w wielu środowiskach, nie we wszystkich, bo mnie to zdziwiło, bo dla mnie to jest nienaturalne, ale wiem, że mnóstwo ludzi bierze różne leki na uspokojenie, na stres i tak dalej. Jak takie elementy farmakologiczne, bym powiedział, wpływają na to, co się dzieje z naszym organizmem, bo dla niektórych to jest normalne, to już jest taki element życia, jak woda. Wiadomo, że lek na coś jest lekarstwem i na coś pomaga, ale w drugą stronę może też być na coś toksyną. Włosy są mikrostrukturą i odpowiadają tak naprawdę na każdą naszą reakcję w organizmie, nawet na bardzo małe dawki niektórych leków. Z takiego prywatnego swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że wiele osób, które przychodzi na wizytę, zażywa właśnie leki albo nasenne, albo psychotropowe.
I pamiętajmy o tym, tak jak wspomniałam, że to może być na coś pomocne. I nie mówię, że generalnie nie należy ich zażywać albo że powinno się zmienić postępowanie. Natomiast mogą być też toksyną dla mieszka włosowego, szczególnie leki, które zawierają solę litu w swoim składzie. To są takie substancje, które będą się zachowywały bardzo, bardzo toksycznie. Troszeczkę można to tak porównać jak łyżeczkę rtęci, w cudzysłowie mówiąc kolokwialnie, dla mieszka włosowego i będą powodowały bardzo duże wypadanie włosów. I ktoś bierze to, żeby obniżyć sobie poziom stresu w organizmie, żeby uregulować swoją gospodarkę neurotyczną, natomiast wypadanie włosów wpędza go w takie błędne koło, bo znowu powoduje to wysoki poziom stresu, wyrzuty kortyzolu i znowu mamy wypadanie włosów. Więc taki mamy trochę martwy ciąg. Absolutnie nie neguję tych osób i nie mówię tutaj o tym, żeby tych leków nie brać, ale może zanim zaczniemy je brać, albo jak zauważamy, że w naszym organizmie coś zaczyna się zmieniać, jak mamy jakiekolwiek trudności, wrócę tutaj do tego początku naszej rozmowy, może warto sprawdzić witaminy. Na przykład witamina B12 jest bardzo silnie powiązana z układem neurotycznym, witamina B6, witamina B9, no i minerały, magnez, sód, wapń, potas. To wszystko są elementy, które są powiązane z naszą gospodarką neurotyczną, gospodarką psychogenną, no i niemniej jednak oczywiście też powiązane z naszymi włosami, więc czasami to jest proste rozwiązanie. Uzupełnić witaminę D3, uzupełnić witaminę B12. Nie ma nic prostszego niż pójść do laboratorium, zapłacić parę groszy, sprawdzić swój poziom i ewentualnie skonsultować to i podnieść go, żeby czuć się dużo lepiej. Ale skoro już tak rozmawiamy o lekach i o tym aspekcie, który zauważyłeś w dużej ilości przyjmowania, to mogę też powiedzieć, że z własnego doświadczenia widzę dużo osób, szczególnie kobiet, które zgłaszają się też z problemami tarczycy. I tu znowu wchodzą też leki. I też bym się zastanowiła nad tym, czy ten lek, nie mówię, że jest znowu niepotrzebny, ale czy ten lek jest aspektem tylko i wyłącznie jedynym, który możemy zrobić dla siebie. Jeżeli mówimy przykładowo o chorobach autoimmunologicznych, na przykład Hashimoto, to czy nie mogę wprowadzić jakiejś diety? Czy nie mogę sama dla siebie czegoś zrobić? Może jakiejś dodatkowej suplementacji? Może kwasów omega-3? Albo wrócę do tej naszej witaminy D3, którą tak często powtarzamy, bo ona też jest bardzo istotna, bardzo ważna. Albo badań, które są w organizmie i nie zawsze pokazują, jako samo TSH pokazuje nam skok i pokazuje nam problemy z tarczycą, ale czasami ono jest w normie, a my badamy tylko te podstawowe TSH. Może warto zobaczyć, czy ten stan zapalny tarczycy się nie tli. Czy może można go jakoś jeszcze wcześniej ugasić, zanim dostaniemy ten lek? Może właśnie ta suplementacja, którą możemy wdrożyć, może dieta, którą możemy uzupełnić w naszym organizmie, w naszym stylu życia, może nam pomóc. Więc zanim sięgamy po ciężki kaliber, ja jestem zwolennikiem łyżeczką, a nie chochlą, więc próbować troszeczkę wolniej, inaczej, ale też skutecznie. Ja myślę, że w kwestii tych badań i tego laboratorium, gdzie powinniśmy być, myślę, raz w roku co najmniej, polubić to miejsce. Są zresztą dzisiaj firmy, które przyjeżdżają nawet do domu i można te badania zrobić na swojej kanapie wygodnie i pobierają krew i jest to po prostu dużo, dużo bardziej komfortowe dla tych, którzy nie lubią tego miejsca, gdzie jest kolejka, gdzie jakoś się to nam źle kojarzy. Więc taka podpowiedź. A chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że ważniejsze od samych badań, myślę, jest to, jak je później weryfikujemy, bo często nie mamy tej wiedzy, jest za dużo tych wskaźników, kilka kartek, coś sobie wpiszemy w Google, będzie to jakaś opinia kogoś, kto nie do końca ma wiedzę albo zweryfikował swoje wyniki badań po prostu, a ma zupełnie inny styl życia, inny wiek, jest po prostu innej płci, więc generalnie myślę, że najważniejsze jest to, żeby później była weryfikacja z odpowiednią osobą, która nam dokładnie wytłumaczy, jak było przed, jak jest po, co to znaczy, w którym kierunku my powinniśmy iść. I myślę, że to jest istotne, żeby tu padło. To ostatnie pytanie dzisiaj. Dajcie znać w komentarzach, jak wam się podoba, jakie macie właśnie doświadczenia swoje, jakie macie pytania dodatkowe do Ani. Ania obiecuje, że będzie aktywna pod filmem, więc będzie odpowiadać na te pytania. To ostatnie pytanie, które mi się pojawiło w głowie, myślę, że ważne, bo się to pojawia, przecież widzimy naokoło, i to facetów i kobiety, którym pojawiają się siwe włosy. No i też mity często, że to jest ze stresu, to jest i pewnie wiele myślników, że powód siwych włosów jest taki czy taki. No i pewnie jakbyśmy zrobili ankietę, to różne odpowiedzi nam się pojawią. Dlaczego nam siwieje głowa, mówiąc wprost? Bardzo dobre pytanie. Bardzo często je słyszę. Jest kilka powodów siwienia. Może to być na przykład nasza genetyka, bo mamy już zaprogramowane w życiu płodowym, że tak długo będą nam rosły włosy, albo tyle czasu, albo takiej grubości, albo takiej jakości, takiego koloru, tak długo będą utrzymywały ten kolor. To już jest informacja z życia płodowego, więc może to być oparte o genetykę,
Może to być nadmiar stresu, ponieważ stres też potrafi zużywać nam melanocyty, ale mogą to być na przykład też choroby autoimmunologiczne, na przykład bielactwo. Spróbuję Ci to wyjaśnić tak bardzo kolokwialnie, jak tłumaczę w podstawowym takim języku. Wyobraź sobie, że w życiu płodowym dostałeś szklankę pełną groszków czekoladowych. I ten jeden groszek, jak dziennie zjadasz czekoladowy, to jest Twój pigment we włosie. Jeżeli masz dużo stresu i zjesz całą szklankę na raz, no to już więcej mieć nie będziesz pigmentu we włosie. Jeżeli na przykład zjadasz powolutku, ale te groszki są po kolei zjadane, ale na przykład zjadłeś je troszeczkę szybciej niż przeciętnie, no to na przykład osiwiejesz wcześniej niż przeciętna osoba. A jeżeli na przykład tą szklankę groszków ci zablokuje, no to masz chorobę autoimmunologiczną, bo groszki są, ale nie dają nam koloru. Więc tak naprawdę możemy wpłynąć sobie troszeczkę na opóźnienie procesu siwienia, uzupełniając witaminy z grupy B, szczególnie B12, B6, B9. Możemy też na przykład kwas PABA sobie suplementować, zwrócić uwagę na nasz poziom miedzi, która bierze udział za wydzielanie nam tych groszków, tak kolokwialnie mówiąc, ale z miedzią trzeba być też ostrożnym, ponieważ nadmiar miedzi powoduje bardzo intensywne wypadanie włosów, bo to jest mikropierwiastek śladowy w naszym organizmie, więc warto go mieć, ale nie można z nim przesadzić. We wszystkim umiar, tak jak powiedziałeś. Ewentualnie w ostatnim czasie pojawiają się też na przykład suplementy ze składnikiem tak zwanym katalazą. Ta katalaza jest to taki składnik, który powoduje, że zjadamy tego groszka po pół dziennie, można tak kolokwialnie powiedzieć. I w ten sposób możemy się nawet w ramach obciążenia genetycznego cieszyć troszeczkę dłużej pięknym kolorem. Oczywiście pomijam sytuacje stresowe, gdzie no niestety tego procesu nie da się już odwrócić. Jeżeli osiwijemy ze stresu, a jest to możliwe, nie wrócimy do tego pigmentu. A zdarzały się takie przypadki, że w ciągu jednej nocy czy w ciągu jednego dnia jakaś stresogenna, bardzo mocna sytuacja sprawiała, że osoba budziła się z zupełnie innym kolorem i to wcale nie było farbowanie. Dokładnie tak. Stres jest bardzo destrukcyjny. Oprócz tego, że można się obudzić, w cudzysłowie mówiąc, siwym, można się obudzić też bez włosów zupełnie. Są też takie zmiany, które się nazywają łysieniem plackowatym, które powodują, że w ciągu doby, tygodnia, 2 tygodni możemy stracić włosy nie tylko na głowie, ale na całym ciele, czyli brwi, rzęsy z całego ciała. Jest to również choroba w wyniku autoagresji. Może być podyktowana też stresem, także naprawdę dbajmy o siebie. Wow, no myślę, że teraz wiecie, dlaczego tutaj Ania siedzi, dlaczego nagrywaliśmy i rozmawialiśmy, bo tej wiedzy no nie jest tyle, żeby półgodzinny odcinek nagrać, tylko jest tyle, że można by całe życie o tym rozmawiać. Ja wiem, że nic nie wiem po tym odcinku, czyli jeszcze chętniej będę z Anią rozmawiał o tym, jak zadbać o swoje włosy. A wy dajcie znać w komentarzu, jakie macie doświadczenia, jakie macie pytania, problemy. Myślę, że temat też trochę tabu, trochę się wstydzimy, więc myślę, że tym odcinkiem możemy otworzyć znowu taką chęć, tak troszkę was oswoić z tym, bo ja dzisiaj myślę, że troszkę o tym mówiłem, Ania bardzo dużo, więc dajcie znać w komentarzach, napiszcie. Ania obiecuje, że będzie odpowiadać na wasze pytania. Dziękuję, Aniu, za całą potężną wiedzę dzisiaj. Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, cześć. Dziękujemy, że byłeś z nami. Jeśli wciąż odczuwasz dreszcz emocji po naszym show, nie krępuj się pokazać nam tego palcem w górę i zasubskrybować kanał, abyś nie przegapił kolejnych filmów. Nie zapomnij też zanurzyć się w wcześniejszych odcinkach na naszym kanale lub posłuchać ich w formie podcastu. Do zobaczenia!